Ja, no nie tędy, tamtędy, chodź szybko. Trzymaj. Dzięki. Który to za odcinek? 36. Dzisiaj ponoć Praga jest. Wyjątkowe. Już lubię ten kanał. A to co jest? A co jest? Nie zapłaciłeś rachunku? No. Pięknie. Czyli kredliczki i te sprawy. Nie ma to jak oglądać samych siebie w telewizorze. Z metra wyjechaliśmy windą prosto na plac Wacława. I od razu spotkaliśmy Krecika. Akio! Moja pierwsza wizyta w Pradze miała miejsce prawie ćwierć wieku temu. Była to jednak zima. Obiecałem sobie, że kiedyś tu wrócę w porze letniej. Pamiętam, opowiadałeś jak rok 2000 witałeś w Pradze. Już wtedy miasto zrobiło na mnie duże wrażenie, choć było dużo taniej niż teraz. Teraz też nie jest tak drogo. Zaskoczyła mnie cena biletów na komunikację miejską. Prawie za darmo. Mnie tu zaskakuje to, że w restauracji taniej wychodzi zamówienie piwa niż wody. To prawda. Piwo jest naprawdę tanie. W cenie wody możecie mieć 2 piwa. Serio. Praski Orloj to jeden z najbardziej znanych zegarów astronomicznych na świecie. Pokazuje położenie ciał niebieskich. Medaliony wskazują miesiące i tygodnie, a ruchome figurki 12 apostołów przedstawiają wyobrażenia o śmierci, chciwości czy marności. Przyszedł czas na pierwszy obiad w Pradze. Wszyscy zamawiamy to samo, ale Łukasz nam opowie, co jemy. A jemy pieczoną kaczuszkę z czerwoną kapustą, pieczonymi ziemniaczkami i piwem z Fijany. No i przed nami kolejna w naszych wojażach budowla wpisana na listę dziedzictwa UNESCO. Most Karola. Na moście ujrzycie 30 figur i grup figur. Po 15 z każdej strony. Jedną z nich jest rzeźba duchownego Jana Nepomucena, którego dostojnicy króla Wacława IV rzekomo wrzucili do Wełtawy. Pomniki duchownego stoją także w wielu polskich miejscowościach. Turyści przychodzący przez Most Karola często dotykają rzeźby. Ponoć ten rytuał zapewnia bezpieczeństwo w podróży. W tym miejscu miał zostać zrzucony duchowny. Musicie w myślach wypowiedzieć jedno najskrytsze życzenie. Koniecznie pozytywne. Dotykacie figurki 2 palcami lewej ręki i życzonko spełnione. Widzieliście? Łukasz użył prawej ręki. Miejmy nadzieję, że spełni się jego życzenie. Jest za gorąco, więc decydujemy się na kofolę czeską.
Jest bardzo dobra. Orzeźwiająca. Więcej. Kofola to taka czeska kola. Zawiera mniej cukru, za to ma więcej kofeiny. Poczujcie ten power i smak. I poszła darmowa reklama. Produkowane od 1960 roku w byłej Czechosłowacji jest popularna w Czechach i na Słowacji. Istnieją limitowane wersje, np. świąteczna cynamonowa. Oprócz kofeiny, jej głównym źródłem smaku są karmel oraz zioła. Odświeżeni ruszamy na dalszy spacer po mieście. Olbrzymie raczkujące niemowlęta, czyli miminka, to dzieło Dawida Czernego. Figury mają symbolizować czasy nastawione na chęć zysku. Ich twarze wyglądają jak automaty do wrzucania monet. Figur autorstwa Czernego jest w Pradze znacznie więcej. My na jeszcze jedną i to całkiem ciekawą za chwilę natrafimy. Ilości napoi, jakie spożyliśmy tego dnia, nawet nie umiemy zliczyć. Tak było gorąco. Dlatego też przysiedliśmy się na tak zwanej kampie, gdzie mogliśmy się skryć wraz z innymi Czechami i turystami w cieniu drzew. W pobliżu był bar, więc zrobiliśmy to samo, co większość tutejszych zgromadzonych. Wypicie piwa nie przeszkodziło nam przycisnąć się przez najwęższą uliczkę Pragi. Nawet grzecznie czekaliśmy na zielone światło, choć byli i tacy, którzy pchali się na czerwonym. To jedna z najbardziej zatłoczonych ulic miasta. Samochody zostawcie jednak nieco dalej. Uliczka niemal prowadzi do Muzeum Franza Kafki. O tym panu jeszcze dziś powiemy. Tymczasem na tyłach jest pewna fontanna. Sikanie na Czechy? Czemu nie? W ten niecodzienny sposób autor pomnika Dawid Czerny, o którym już wspomnieliśmy, uczcił wejście Czech do Unii Europejskiej. Ma ona pokazywać stosunek polityków do kraju. Uwaga, ponoć wielką popularnością cieszy się picie wody bezpośrednio z penisów. A my co chwilę szukaliśmy sklepów z kofolą. Mówiłem ci, nie wyrzucaj pustej butelki. Teraz by się przydało. Strumień penisowej wody można ponadto regulować za pomocą SMS-ów, czyli działanie na wzór smoka wawelskiego w Krakowie. Dzień drugi z rana przynosi małego pecha Wiolce i Łukaszowi. Drzwi metra zatrzasnęły im się przed nosem. Szkoda, że wtedy nie miałem włączonej kamery. Ich min jakoś nie potrafię wymazać z pamięci. Pewnie myślałeś, że się zgubimy. Nie ma ich. Jednak poradzili sobie. Nie tacy. Jacy? Jak Praga, to obowiązkowo harczane. I tutaj spędzamy przedpołudnie. Chcący wejść zarówno do katedry Świętego Wita, jak i na Złotą Uliczkę muszą zakupić bilety wstępne. Nasze Kombi Tickets wykorzystaliśmy jeszcze, by wejść do starego królewskiego pałacu.
W domku numer 22 na Złotej Uliczce swego czasu mieszkał i tworzył Franz Kafka. Obecnie znajduje się w nim sklepik z pamiątkami twórcy. Niegdyś na tej ścianie widniał oryginalny portret Lennona. W czasach reżimu komunistycznego młodzi Czesi zostawiali tu swe hasła pod adresem komunistycznych władz. Te z kolei wielokrotnie zamalowywali ścianę. Władze opisywały młodzież jako alkoholików, psychicznie chorych, a nawet jako agentów zachodniego kapitalizmu. Jak widzicie, ściana przetrwała do dziś i jest symbolem pokoju, wolności i miłości. Szukając atrakcji w Pradze, dotarliśmy do tańczącego domu. Na jego tarasie widokowym skusiliśmy się na kawkę i nieco przelukrowane ciacho. Tej masy pistacjowej było tu po prostu za dużo. Ogólnie było smaczne. Początkowo jeden z twórców tańczącego domu, Frank Gehry, był zainteresowany wybudowaniem go we Warszawie. Jednak władze polskiej stolicy nie były zainteresowane. I tak zamiast pojechać do Warszawy, musicie przyjechać do Pragi, by go zobaczyć. XVII listopad 1989 roku to jedna z najważniejszych dat nowej historii Czech. Pewnie już się domyślacie. Zmierzamy ponownie do placu Wacława. Plac był świadkiem wielu wydarzeń historycznych. To tutaj w 1989 roku podczas aksamitnej rewolucji zgromadziły się setki tysięcy demonstrantów żądających demokracji w Czechosłowacji. To tutaj z jednego z balkonów kamienic przemawiał do tłumu późniejszy prezydent Václav Havel, wówczas jeszcze lider opozycji. Obecnie Plac Wacława to centrum życia turystyczno-rozrywkowego Pragi. I jak widać po Prażanach, Czesi potrafią korzystać z wywalczonej wolności i ją szanować.
A na placu Wacława hot dog, kiełbaska w bułce, serek, majonez. To wersja moja. Łukasz majonezu nie lubi. Więc ketchup. Jest ketchup. Wczesny wieczór to idealna pora na rejs po Wołtawie. Zostawiamy Was na chwilkę z widokami ze statku. Chyba będzie lepiej, jeśli teraz zamilkniemy. A po rejsie zanurzamy się w rejony miasta, gdzie dociera mniej turystów i gdzie czuć jeszcze bardziej fascynującą Pragę. To miasto wciąga i aż żal, że przeznaczyliśmy na zwiedzanie zaledwie 3 dni. Możesz tu zamieszkać. Wielu znanych ludzi przeprowadziło się do Pragi. Ale ja nie jestem znany. Może kiedyś będziesz? Trzeci dzień spędzamy głównie na wzgórzu Petrin. To pełne ogrodów i parków górujące na lewym brzegu Wełtawy miejsce. Znajdziecie tutaj największy stadion piłkarski Czech, stadion Strachów, wiele kościołów i monumentów upamiętniających wydarzenia historyczne czy obserwatorium. W latach 1950-89 na wzgórzu stał nadajnik zagłuszający stacje radiowe.
Z atrakcji rozrywkowych polecamy miniaturowy zameczek z labiryntem. Najwięcej ludzi przychodzi tu jednak, by wspiąć się na praską wieżę Eiffla. Uwaga, nie ma windy jak w Paryżu. I buja wieżą na górze. Serio. To z niej rozciąga się najlepszy i najpiękniejszy widok w mieście na panoramę Pragi. Powinni to naoliwić. Bo to jedną ręką się trzyma i z tej. I tak kończymy film o Pradze. Ciąg dalszy nastąpi. W następnym odcinku spotykamy się w Mariańskich Łaźniach. To kolejne magiczne miejsce w Czeskiej Republice. Nie przegapcie. Do następnego. Łukasz Janek i ja, Wiolka.